Cześć, z tej strony Karolcia ze sklepu Pimotki. W dzisiejszym filmie pokażę Ci, jak zrobić proste kapcie na szydełku z pionkową podeszwą i uniwersalnymi paskami na górze. Aby je zrobić, potrzebujesz t-shirt yarn Pimotki w taśmie, spody piankowe, szydełko 4 mm i 6,5 mm, nożyczki, znaczniki i schemat, który znajdziesz w naszym sklepie. Zaczynamy? Przygotuj taśmę do dziergania. W tym celu pociągaj mocno za pasemko, aż zwinie się w rulonik do szydełkowania. Podeszwy będziemy dziergać według schematu. Podeszwy robimy szydełkiem 6,5 mm. Zacznij od zrobienia pętelki początkowej. Następnie wykonaj 17 oczek łańcuszka. Ta ilość pozwoli nam zrobić kapcie w rozmiarze 38. Na rozmiar 36 zrób 16 oczek, a na rozmiar 40 zrób 18 oczek. Staraj się dziergać luźno, aby cała podeszwa była elastyczna. Obróć robótkę i wbij szydełko w pierwszą widoczną pętelkę od spodu. Wykonaj 6 półsłupków, tak jak pokazany jest na schemacie. Następnie wykonaj 2 półsłupki nawijane, czyli najpierw zarzuć sznurek na szydełko, a następnie wbij się pod pętelkę. Następnie wykonaj 7 pojedynczych słupków, czyli zarzuć sznurek na szydełko, wbij się pod pętelkę i zrób jeden półsłupek, a następnie drugi półsłupek. Kolejnym krokiem jest zrobienie 5 słupków na zaokrągleniu naszej podeszwy. W tym celu zrób 2 słupki pojedyncze, najpierw pod pętelką, a następnie 3 słupki z drugiej strony. Ponownie zrób 7 słupków, ukrywając dodatkowo nitkę początkową między splotami. Zrób znów 2 półsłupki nawijane. Zwróć uwagę, że układ powtarza się tak samo na górze, jak i na dole.
Teraz wykonaj 6 półsłupków, aż dojdziesz do drugiego zaokrąglenia naszej podeszwy. W ostatnim oczku na zaokrągleniu wykonaj jeden półsłupek, a następnie kolejne 2 półsłupki, tak żeby finalnie w tym oczku były 3 półsłupki. Uważaj, może być tam ciasno, bo jest to zaokrąglenie naszych oczek łańcuszka z samego początku. Pod widocznymi pętelkami wykonaj 2 półsłupki w tym samym miejscu. Zakończyliśmy w ten sposób pierwszy rząd naszego kapciuszka. Wykonaj teraz 5 pojedynczych półsłupków. Teraz zrób 3 półsłupki nawijane. Kolejnym krokiem są 4 słupki. A teraz wykonaj ponownie 2 półsłupki nawijane. Na zaokrągleniu wykonaj w 5 oczkach po 2 półsłupki. Następnie powtórz taki sam układ splotów, jaki był wykonany z drugiej strony, czyli zacznij od 2 półsłupków nawijanych, następnie 4 słupków i ponownie 3 półsłupków nawijanych. Wykonaj teraz 7 półsłupków i dojdź do kolejnego naszego zaokrąglenia. W 3 kolejnych oczkach wykonaj po 2 półsłupki.
Jako ostatni rząd naszej podeszwy wykonaj 47 półsłupków naokoło. Najważniejszą rzeczą w naszej podeszwie jest to, żeby liczba oczek zgadzała się idealnie z liczbą dziurek, jaka jest w piankowym spodzie. Gdy wykonasz już wszystkie półsłupki, utnij sznurek i zapleć go razem z pozostałymi oczkami, aby ładnie ukryć początek. Za pomocą mniejszego szydełka ukryj wszystkie wystające końcówki między splotami. Nasza pierwsza podeszwa jest już gotowa. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób zrobić paski do naszych kapci. Zrób pętelkę początkową i za pomocą dużego szydełka wykonaj prostokąt zaczynający się od 14 oczek łańcuszka. Ponownie w pierwszym rzędzie wbijaj się pod pętelki, tak jak w naszym spodzie. Wykonaj 13 półsłupków. Na każdym zakończeniu naszego rzędu wykonaj jedno oczko ścisłe, odwróć robótkę i ponownie zrób 13 półsłupków. Zrób prostokąt składający się z 4 rzędów. Gdy masz już gotowy prostokąt, utnij nitkę, wyciągnij sznurek i ukryj obydwie końcówki między splotami. Pierwszy, krótszy pasek gotowy. Teraz zrób drugi taki sam, ale z 15 oczek łańcuszka. Obydwa paski gotowe.
Więc teraz zaznaczymy znacznikami miejsca, w których będą przyszydełkowane razem z podeszwą. Zaznacz znacznikami najbardziej brzegowe miejsca na naszych paskach. Muszą to być 3 punkty. Paseczki będą się ze sobą krzyżować, dlatego celowe jest, żeby wykonać jeden większy, a drugi mniejszy. Przyłóż skrzyżowane paski do podeszwy i wyznacz odpowiednią ilość miejsca na paluszki. Za pomocą znaczników wyznacz odpowiedni odstęp. Ja zrobiłam odstęp 10 oczek. Następnie po prawej stronie wyznacz odstęp 5 oczek, w których będą zamontowane nasze paski. Połóż udzierganą podeszwę na naszym piankowym spodzie i wyrównaj ją tak, żeby oczka zgadzały się ze sobą. Następnie za pomocą małego szydełka wbij się najpierw pod oczka podeszwy, a później w dziurkę spodu. Przeciągnij sznurek, zostawiając końcówkę pod spodem. Następnie wbijaj się w każde oczko naszej podeszwy, jak i w każdą dziurkę piankowego spodu, tworząc oczko ścisłe. Dziergaj w ten sposób, aż dojdziesz do pierwszego znacznika. W miejscu pierwszego znacznika będziemy przymocowywać pierwszy pasek. Wbij się w zaznaczoną wcześniej pętelkę, a następnie w oczko spodu i dziurkę i zrób oczko ścisłe, przeciągając sznurek przez wszystkie pętelki. Powtórz to we wszystkich zaznaczonych dziurkach. Obrób kapcia dookoła, aż dojdziesz do kolejnego znacznika. Skrzyżuj paski i przyszydełkuj je razem z naszym piankowym spodem, tak samo jak z drugiej strony. Wykorzystaj wystające pętelki.
Różnica w kapciu prawym a lewym będzie polegała na odwrotnym zamontowaniu pasków. Wbij się ponownie w pierwszą dziurkę i przeciągnij sznurek. Następnie utnij sznurek, wyciągnij go i zapleć. Przepleć sznurki tak, aby stworzyć eleganckie oczka. Zawiąż obydwie końcówki w supełek i ukryj między piankową a szydełkową podeszwą. Kapciuszek już prawie gotowy. Teraz czas go delikatnie uformować. Dzierganą podeszwę można również przeprasować przez ręczniczek przed przyszydełkowaniem do piankowego spodu. Wykonaj teraz drugi, taki sam kapciuszek, zmieniając jedynie kolejność przyszycia pasków. Proste, eleganckie i łatwe do wykonania klapeczki gotowe. Te wykonałam z taśmy t-shirt yarn w kolorze chabrowym i wykorzystałam jeansowe spody. Kapciuszki te możecie wykonać także ze sznurka poliestrowego 8 mm. Jak widać, wyglądają identycznie, a różnią się jedynie materiałem i ich składem. Kapciuszki te możecie też dowolnie dekorować, np. za pomocą falbanki, koralików albo futrzanych pomponów. Mam nadzieję, że się podobają i do zobaczenia. Karolcia ze sklepu Pimotki.